Witam serdecznie. Po tym jak Jeep pokazał najnowszą generację Cherokee, która na początek, umówmy się, nie przypadła wszystkim do gustu, ale na końcu wielu się spodobała, Jeep może jak dla mnie pokazać cokolwiek. I tak jestem przekonany, że wszystkim się to spodoba. I tak się stało też z Jeepem Renegade'em, najmniejszym Jeepem, który został pokazany w zeszłym roku w Paryżu i nie grzeszył, ani teraz nie grzeszy urodą, ani jakąś finezją, ale uwierzcie mi, na końcu na pewno wszystkim się spodoba. Zapraszam na test. Już na wstępie powiedziałem, że ten samochód raczej nie wygra konkursu piękności, ale to wszystko, co widzimy, nie jest tu przypadkowe. To wszystko nawiązuje do tradycji, do korzeni Jeepa, a dokładnie do Jeepa Willisa, którego symbolikę znajdziemy w wielu miejscach w środku, ale również na zewnątrz. Widzimy tu też charakterystyczne pudełkowate nadwozie, niemal kwadratowe nadkola, bardzo wiele niepolakierowanych fragmentów nadwozia, charakterystyczne okrągłe reflektory, 7 żeberek na grillu. Nie takich żeberek. Warto też zwrócić uwagę na wzór, który się znajduje zarówno na reflektorach z przodu, jak i na światłach z tyłu. Nawiązuje on do przetłoczeń na kanistrze Jeepa Willisa. Zanim opowiem Wam o silnikach, warto wspomnieć o powiązaniu tego samochodu z Fiatem 500X. Z włoskim autem ten jego amerykański brat dzieli płytę podłogową ze stalowym monokokiem, chociaż Amerykanie postanowili przeprojektować zawieszenie. Z przodu mamy kolumny MacPhersona, z tyłu system Chapmana. Oprócz tego mamy hamulce tarczowe na wszystkich 4 kołach i kolejną ciekawostką jest aż 9-biegowa skrzynia biegów dostępna w opcji. W naszym samochodzie jest akurat 6-biegowa skrzynia manualna. Jak na najmniejszy model Jeepa wybór silników jest całkiem szeroki. Mamy do wyboru 3 benzynowe albo 3 diesle. Zacznę może od diesli. Podstawowa jednostka to jest 1.6 Multijet, który daje 120 koni mechanicznych. Mamy też 2.0 Multijet, który może mieć albo 140, albo nawet 170 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o benzyny, to mamy jednostkę o pojemności 1.4 i to jest trochę dziwne w Jeepie, bo tu pasowałoby coś w stylu 4.1, ale okej. 1.4, który może mieć albo 140, albo 170 koni i silnik wolnosący 1.6, który ma 110 koni mechanicznych. W naszym testowym samochodzie pracuje wersja 1.4 o mocy 140 koni mechanicznych, która do setki rozpędza się według zapewnień producenta w 10,9 sekundy i tutaj bez problemu przebiłem ten wynik o prawie sekundę za pierwszym razem, więc tutaj Amerykanie chyba wzięli pod uwagę średnią wagę pasażerów. Natomiast maksymalna prędkość to jest 181 km na godzinę. Producent deklaruje średnie spalanie 6 litrów na 100 km, w trasie będzie to niewiele powyżej 5, w mieście 7,6. I od razu powiem, że w teście spalania wyszło, że wszystkie te wartości da się przebić w dół, a więc jest nawet lepiej niż deklaruje producent. Dlatego też nie dziwi niewielka pojemność zbiornika paliwa. 48 litrów wystarczy przy oszczędnej jeździe na prawie 900 km. Warto też pochwalić Jeepa za bezkorkowy system wlewu paliwa. Otwieramy klapkę i od razu tankujemy. Jeep Renegade jest oferowany w 3 wersjach, albo z napędem na przednią oś, wtedy mamy niewiele ponad 17 cm prześwitu, albo z napędem na 4 koła i wtedy mamy prześwitu około 20-22 cm w zależności od wersji, a wersji mamy 2, albo Active Drive, albo Active Drive Low. I ta pierwsza wersja jest taką uproszczoną wersją, gdzie wielopłytkowe sprzęgło dołącza w razie potrzeby napęd na tylne koła, natomiast wersja Low jest zestawiona z 9-biegowym ZF-em, w którym pierwszy bieg spełnia rolę reduktora, a na co dzień samochód rusza z drugiego biegu. Mam oczywiście parę innych dodatków, możemy też wyposażyć ten samochód w bardziej terenowe opony, czy też dodatki z serii Mopar, które mogą też opcjonalnie sugerować, czy właściwie przypominać o
militarnym pochodzenie tego samochodu, także wszystko zależy od zasobności portfela, bo te wszystkie dodatki oczywiście swoje kosztują. Tak jak wspomniałem, my dzisiaj testujemy wersję z napędem na jedną oś, dlatego też postanowiliśmy, że nie będziemy wyjeżdżać w żaden teren i testować tego samochodu w kopnym piasku. Zrobimy to, jeśli dostaniemy do testów wersję z napędem na 4 koła. Teraz test dwumetrowca, o jego wynik nie musicie się martwić, mimo że to jest najmniejszy Jeep, to w Renegade mamy tutaj nad głową 7, nawet 8 palców wolnej przestrzeni, więc tu jest naprawdę wszystko w porządku. Kierownicę regulujemy tutaj w dwuosiowo, w dużym, szerokim zakresie, więc każdy się bez problemu tu odnajdzie. Kierownica jest bardzo przyjemna tutaj w dotyku, taka gruba i naprawdę fajnie leży w dłoni. Teraz fotel. Fotel niestety nie należy do zbyt wygodnych, ale mamy tutaj symbolikę Jeepa Willisa, to powinno nam wystarczyć. Tutaj popatrzcie na wysokość, zagłówek nie wyjeżdża zbyt wysoko, ale sam jest na tyle duży, że nawet dwumetrowiec tutaj ma odpowiednie podparcie dla głowy. Bardzo twardy fotel i na długie dystanse niestety nie jest on zbyt wymarzonym, powiedzmy, wyposażeniem. Zwróćcie uwagę na bardzo wyraźne boczki, które jednak są umieszczone na tyle daleko od siebie, że ja do małych nie należę, ale ja tutaj siedzę w taki sposób, że jakby tych boczków w ogóle nie było. One są po prostu za szeroko. Być może są zrobione tak właśnie pod amerykańskiego klienta. Mamy tutaj też regulację elektryczną odcinka lędźwiowego w jednej płaszczyźnie. W jednej płaszczyźnie również regulujemy na wysokość. No i poza tym przód, tył, kąt, pochylenie, odparcie bez żadnych niespodzianek. I teraz zobaczmy, ile miejsca zostało za mną. A z tyłu okazuje się, że przedni fotel to fotel z masażem, dlatego że kiedy z tyłu usiądzie dwumetrowiec za dwumetrowcem, to ten z przodu będzie miał całkiem niezły masaż. Ja się tutaj zmieściłem i to nawet komfortowo, dlatego że fotel jest mięciutki i przyjemny tutaj w dotyku, więc wkładając tu kolana, ja tutaj nie czuję dyskomfortu, co innego osoba siedząca przede mną, chyba że jej się ten masaż spodoba. Nad głową wciąż bardzo dużo miejsca, nawet na tylnej kanapie, wciąż jeszcze mam tak za 3 palce wolnej przestrzeni, więc jest naprawdę nieźle. Teraz przesiadam się na prawą stronę, nie ma tutaj wielkich przeszkód, bo tunel centralny jest nie za wysoki, jest dosyć szeroki, ale jest ok. No i po prawej stronie tutaj wystarczy, że fotel przede mną jest ustawiony na kogoś, kto ma powiedzmy 1,80 m, to ja już siedzę bez problemu, odnajduję się również na tylnej kanapie. Nad głową, tak jak powiedziałem, jest całkiem sporo miejsca, tutaj nie mamy jakichś super komfortowych rozwiązań typu podłokietnik czy miejsca na kubeczki, więc musimy się zadowolić miejscem na butelkę, które się znajduje tutaj w drzwiach. Jest odpowiednio wyprofilowane. Tu nie widzimy też żadnych nawiewów ani na środku, ani na słupkach B. No i może jeszcze wspomnę o kieszeniach za przednimi fotelami. Poza tym tutaj z jakichś komfortowych dodatków chyba już koniec historii. Teraz czas zajrzeć do bagażnika i nie będzie to takie proste, przynajmniej dla dwumetrowca, dlatego że miejsce otwierania, odblokowanie zamka w bagażniku znajduje się nie tu, tylko tu, pod dolną krawędzią klapy, co oznacza, że ja niestety, ale każdorazowo muszę się schylić. Po otwarciu dostajemy 351 litrów pojemności bagażnika i jak na samochód, który mierzy niewiele ponad 4,20, jest to moim zdaniem całkiem rozsądny wynik. Popatrzcie, bardzo regularne kształty, mamy tu parę jakichś takich zaczepów, mamy parę haczyków, chociaż te haczyki są moim zdaniem dosyć mało praktyczne, powinny troszkę bardziej wystawiać, żeby to było wygodne, prawda, zaczepić tam jakąś siatkę, bo to co najwyżej nadaje się, nie wiem, na zaczepienie nitki dentystycznej, ale jeśli chodzi o drobiazgi, wyposażenie, to mamy światełko po prawej, światełko po lewej, wyjście 12 V tutaj po lewej stronie. Mamy też, jak widać, możliwość zamocowania dodatkowej półki, która sprawi, że po złożeniu oparć tylnej kanapy ten próg, który teraz widzimy, zresztą wtedy dostaniemy 1297 litrów pojemności, akurat zostanie zniwelowany przez tą dodatkową półkę. Niestety tej półki w testówce naszej na wyposażeniu nie ma, ale możemy sobie łatwo wyobrazić, jakby to wtedy działało. Wtedy byśmy dostali jak płaską podłogę po złożeniu oparć tylnej kanapy. Zajrzyjmy jeszcze tutaj niżej i widzimy, to jest takie średnio solidne, ale całkiem nieźle wykończone. Tu znajdujemy akurat zestaw naprawczy, bo akurat w Jeepie Renegade musimy dopłacić 1000 zł za pełnowymiarowe koło zapasowe. A tak mamy zestaw, parę schowków dodatkowych jeszcze pod podłogą. Każdy wybiera co chce. Myślę, że jak ktoś kupuje auto z napędem tylko na przednią oś, to raczej nie wybiera się w jakiś ciężki teren i zestaw naprawczy będzie dla niego wystarczający.
Wnętrze Renegade'a przypomina nam na każdym kroku, że siedzimy w Jeepie z tradycjami i korzeniami, a więc mamy tu i ówdzie różnego rodzaju symbolikę, zaczynając od napisu Since 1941, po na przykład napis To New Adventures, tuż przy stacyjce. Tu niżej mamy symbolikę, tu mamy Willisa, tu mamy Willisa, tu mamy jakąś mapę. Tutaj w uchwytach na kubki, chociaż to jest amerykański samochód, więc nazwijmy to cup holderach, znajdują się takie kratki, które też widzimy na zewnątrz samochodu. Gdyby komuś było mało, to na drzwiach, na obudowie głośników znajduje się również symbolika Willisa. Tutaj na przykład trzeba było zrobić jakąś kratkę wentylacyjną, aby sprzęt się chłodził, no to zróbmy to również w takim, a nie innym kształcie. Więc tutaj projektanci zaszaleli. Popatrzcie, zresztą tu jest to o takich młodzieżowych aspiracjach tego samochodu świadczy chociażby sposób tutaj ozdobienia obrotomierza 7,8 tysięcy. Tu będzie się działo, tutaj się zacznie rozbryzgiwać błoto, więc tu naprawdę fajnie się siedzi i fajnie się czuje klimat tego całego samochodu. Wszystko jest zmontowane całkiem solidnie, naprawdę ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Tam, gdzie powinny być mięciutkie materiały, one są mięciutkie, tu naprawdę cała konsola jest ładnie wykończona. Tutaj na przykład na miejscach, gdzie się łączy twardy, ale wciąż taki fajny w dotyku plastik matowy z miękkim tworzywem, nic nie skrzypi. Cisza, tutaj jest na przykład solidny uchwyt i on jest naprawdę solidny nie tylko z wyglądu, nic kompletnie, drzwi również nie wydają zbędnych dźwięków, więc wszystko jest solidne. Możemy tutaj jeszcze tunel, ani się nie odchyla, ani nie skrzypi, wszystko jest naprawdę zrobione mega fajnie i solidnie. Poznajemy też kierownicę z Cherokee z takim fajnym chwytem. Widzimy też wielki wyświetlacz kolorowy między zegarami, więc tutaj też widzimy mnóstwo opcji do wyboru. To jeszcze pokażę w innym fragmencie filmu, więc jest naprawdę dobrze. Tutaj na drzwiach mamy już na górze twardy plastik, ale przyjemny w dotyku. Tutaj niżej zaczyna się już mięciutki. Pod lewym łokciem jest umiarkowanie dobrze, ale nie jest źle. Tutaj jest całkiem miękko. Po prawej stronie jest nieco lepiej. Od strony praktycznej, skoro już jesteśmy przy podłokietniku, tu mamy USB, tu mamy całkiem spory, znalazłem jeszcze jedną mapkę, tu mamy całkiem spory schowek, tu jest kolejny schowek, tu miejsce na 2, jak widać, kubeczki, w drzwiach znajdujemy miejsce na butelkę i znajdujemy miejsce na parę drobiazgów i przed pasażerem znajduje się taki oto wygodny, powoli wyjeżdżający schowek, więc Jeep z całą jego tradycją i takim podejściem surowym, spartańskim, jak widać, potrafi być też luksusowy, wygodny i dobrze, naprawdę dobrze zmontowany. Gdybym miał ponarzekać na coś, bo wypada chyba powiedzieć też, co mi się w tym samochodzie nie podoba, to znajduję tak naprawdę tylko dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest dosyć niefajna, a mianowicie kształt obudowy tego oto panelu do sterowania nawiewami. Mianowicie tutaj jest taki wypukły bok, tutaj też tego widać go nieco lepiej i tu podczas jazdy niestety, ale kolano cały czas jest w kontakcie z tym twardym plastikiem. Na dłuższą metę jest to niezbyt wygodne, a druga rzecz, konsola centralna jest zbudowana tak, że jest praktycznie pionowo ustawiona i to, szczerze powiedziawszy, przy operowaniu tutaj na dotykowym ekranie jest średnio wygodny, lepsze są nieco bardziej pochylone, ale to jest naprawdę już drobiazg, więc pomijając naprawdę ten fragment, który nieco właściwie bardzo przeszkadza w dłuższej podróży, tu do wnętrza tego samochodu naprawdę ciężko się przyczepić. Z przodu plastiki są twarde, więc nie dziwne, że z tyłu również twarde, ale różnice jednak są, dlatego że z przodu podłokietnik jest całkiem komfortowy i miękki, a z tyłu pod tym wykończeniem znajduje się co najwyżej milimetr pianki. Aby właściwie ocenić wrażenie z jazdy Jeepem Renegade'em, musimy pamiętać cały czas, to nie jest crossover, to nie jest bulwarówka, to nie jest samochód, którego największym wyzwaniem będzie
wjechanie na krawężnik w mieście. To jest auto, które po odpowiednim doposażeniu w napęd na 4 koła będzie sobie dzielnie radziło w terenie. My akurat mamy napęd na przód, ale nie zmienia to faktu, że tutaj zawieszenie jest gotowe do tego, aby wykonać większy skok. Mamy tu całkiem sensowny prześwit, jak na auto, które ma napęd tylko na przód. 4x4 ma jeszcze większy. I mamy odpowiednio podniesiony środek ciężkości. Jeśli patrzymy na właściwości jezdne przez pryzmat tych bardziej terenowych niż crossoverowych cech, to okazuje się, że Renegade na asfalcie, bo wersja z napędem naprzód spędzi większość życia właśnie tu, na asfalcie, radzi sobie zadziwiająco dobrze. Skrzynia akurat w naszym testowym samochodzie jest 6-biegowa, bardzo precyzyjna, bardzo wyraźnie wchodzą te biegi, wygodna tutaj w chwycie gałka aluminiowa, drążka do zmiany biegów, naprawdę cudowne rozwiązanie, więc nie można tutaj do tego mieć żadnych uwag. 140-konny silnik radzi sobie całkiem nieźle, lubi się wkręcić wysoko, dopiero przy 5500 obrotów ma tą swoją maksymalną moc. Gdzieś tam oczywiście przy 5 już jest bardzo wyraźny, jest odgłos spod maski, ale w okolicach 2000 obrotów to już potrafi naprawdę przyspieszać, dlatego że maksymalny moment obrotowy zaczyna się poniżej 2000 obrotów, więc ta skrzynia biegów, choć ma dosyć krótkie biegi, jednak nie wymaga co chwilę zmiany tych biegów, dlatego że nawet na niskich obrotach ten samochód nieźle sobie radzi. Kierownica, powiem tak, układ kierowniczy jest moim zdaniem nieco zbyt mocno wspomagany, szczególnie kiedy wykonujemy niewielki zakręt, znaczy gdzieś tutaj odchylamy kierownicę w niewielkim stopniu i wtedy ona jest taka pusta, nic nie waży. Dopiero kiedy skręcimy nieco mocniej, to wtedy w szybszym zakręcie poczujemy jej wagę, poczujemy tą zwrotną informację z przednich kół. Ale ogólne wrażenie jest naprawdę bardzo pozytywne, szczególnie, że jeśli jedziemy szybciej, musimy zrobić jakiś mocny manewr, szybki manewr, objechać dziurę w drodze czy coś, to robimy raz, dwa i w zasadzie ten samochód nie przechyla się aż tak bardzo, jak można by było się tego spodziewać po samochodzie, który jest tak wysoki. Zawieszenie jest takie zbite, takie bardzo dobrze dające nam informację o tym, jaka jest droga, a jednocześnie nie jest zbyt twardy, więc naprawdę od strony zawieszenia wielki plus, od strony silnika, no nie jest to rakieta, ale radzi sobie naprawdę i co ważne, radzi od dołu, więc również moim zdaniem bardzo dobrze. Jeśli ktoś chce mieć Jeepa tylko dla samego wyglądu Jeepa, to ok, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ten Jeep będzie dopiero kompletny, kiedy będzie miał choćby tą podstawową, ale jednak wersję z napędem na 4 koła. Ale ja rozumiem Jeepa, dlatego że większość klientów wybiera i wybierze zapewne napęd naprzód, więc byłoby nierozsądne, gdyby tego auta nie oferowali również właśnie dla tej frakcji klientów z napędem naprzód. Także myślę, że wszystko jest na swoim miejscu i zarówno ci z napędem naprzód, jak i ci tym bardziej z napędem na 4 koła będą z tego auta zadowoleni. Rozpiętość cenowa jest bardzo duża, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Cena zaczyna się od kwoty 69 900 zł za odmianę Sport z najsłabszym 110-konnym silnikiem benzynowym. Najdroższa wersja kosztuje niemal 124 000 zł. Będzie to wersja Trailhawk wyposażona w automatyczną 9-biegową skrzynię biegów, najmocniejszy 170-konny silnik diesla pod maską i oczywiście napęd na 4 koła w najwyższej, najbardziej terenowej wersji. Testowana przez nas wersja to odmiana Limited z silnikiem, tak jak mówiłem, 1.4 140 koni z napędem na przednią oś i manualną 6-biegową skrzynią biegów. Kosztuje ona 88 000 zł, a więc znajduje się mniej więcej w połowie stawki. W standardowym wyposażeniu, które jest całkiem solidne, znajdziemy m.in. automatyczną dwustryfową klimatyzację, asystenta pasa ruchu, czy też tempomat. Oczywiście lista wyposażenia dodatkowego jest całkiem długa. 2500 zł kosztują 18-calowe felgi, 4500 kosztuje skórzana tapicerka, 4800 kosztuje nawigacja, a jeśli ktoś chce zaszaleć, to za 6200 zł dokupi okno dachowe z 2 wyjmowanymi panelami. Konkurencja w tym segmencie jest oczywiście bardzo duża, ale jeśli weźmiemy pod uwagę tylko samochody, które mają dość szeroką paletę jednostek napędowych i diesle, i benzyny, i również napęd na przód lub na 4 koła, to okazuje się, że konkurencja już nie jest tak obszerna. Jeśli dodamy do tego jeszcze kryterium, że mogę na tym samochodzie, tak jak tu na Jeepie, usiąść bez
bez obaw, że coś uszkodzę, to tych konkurentów będzie jeszcze mniej. Ale na początek wybrałem 3 samochody. Fiat 500X jako najbliższy krewny kosztuje 10 tysięcy złotych taniej w podstawowej wersji. Jest też Mazda CX-3, która kosztuje 66 tysięcy złotych i jest odrobinę mocniejsza, bo ma 120 koni w podstawowej wersji. Jest też Skoda Yeti 105-konna, która kosztuje tyle samo co Mazda CX-3 i najdroższy z tej trójki, którą chcę zaprezentować, jest Subaru XV, który kosztuje 10 tysięcy więcej niż podstawowa wersja Renegade'a. Podtrzymuję swoje zdanie, że Renegade nie jest najpiękniejszym samochodem na rynku, ale jeśli ktoś poszukuje pięknej bulwarówki czy słodkiego crossovera, to na rynku nie brakuje innych modeli, a choćby Fiat 500X. A ten samochód zamiast być pięknym, woli być surowym i patrzeć na świat tymi charakterystycznymi, okrągłymi, zadziornymi światłami. Chociaż aż tak surowo on nie jest, bo popatrzcie, z przodu ma przecież też uśmiech. Zresztą, jeśli zajrzymy do środka i zobaczymy te wszystkie miękkie i przyjemne w dotyku materiały, to też zrozumiemy, że tak do końca surowy on nie jest, tylko udaje. Teraz wszystkich zainteresowanych zapraszam na drugą, techniczną część naszego testu, link do której znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia i nie zapomnij o subskrypcji.